Cześć! W kolejnym materiale chcę Wam przedstawić rower, który jest tak naprawdę połączeniem dwóch obecnie najbardziej gorących segmentów na rowerowym rynku. Mamy tutaj na myśli e-bike'i oraz gravele, które łączą się w modelu Grail On, a więc nowej e-szutrówce ze stajni Caniona. W tym materiale chcę Wam przedstawić dokładniej model 8.0, który trafił do nas na test. Zapraszamy do obejrzenia tego materiału. Grail On to tak naprawdę konstrukcja ciekawa na wielu płaszczyznach. Wspomnieliśmy, że jest to połączenie e-bike'a i gravela, czyli segmentów, które są tak naprawdę nastawione na taką czystą przyjemność z jazdy. Otóż pewnie wielu z Was z nami się zgodzi, że właśnie e-bike oraz gravel to są takie segmenty, w których takie wyczynowe podejście do kolarstwa schodzi nieco na dalszy plan. Nie liczy się tutaj urywanie sekund. A tak naprawdę liczy się tutaj przede wszystkim radość z jazdy, przygoda, długodystansowe wyprawy. Właśnie na takie potrzeby ma odpowiadać nowa konstrukcja Caniona. Przygoda z tym rowerem jest tak naprawdę ciekawa już od pierwszych momentów, kiedy rower do nas dociera, bo musicie wiedzieć, że Canion jako lider sprzedaży bezpośredniej wysyła swoje e-bike'i, w tym właśnie Graila On, w dedykowanych kufrach, które z jednej strony bardzo dobrze zabezpieczają rower przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, a z drugiej strony nie zmuszają nas do wyciągania roweru górą, tylko poprzez otwarcie bocznych ścianek kartonu, żeby nie musieć dźwigać tego większego ciężaru. Oczywiście Canion słynie również z wielu innych aspektów, m.in. z innowacyjnego podejścia do budowy swoich rowerów oraz z bardzo dopracowanego designu swoich konstrukcji. Z tym większym zainteresowaniem przyjęliśmy na test właśnie Graila On w wersji 8.0. Tradycyjnie opowieść o rowerze zaczniemy sobie od jego najważniejszej części, a więc ramy. Jak możecie już zobaczyć na pierwszy rzut oka, Grail On zasadniczo wygląda bardzo podobnie do jego analogowego odpowiednika, więc Graila bez systemu wspomagania. Oczywiście główną różnicą jest tutaj znacząco powiększona dolna rura ramy, która skrywa całkowicie zintegrowaną baterię oraz zastosowanie centralnego silnika. Oczywiście Canion, chcąc zbudować zaawansowanego, nowoczesnego e-gravela, musiał postawić na centralne zlokalizowanie baterii oraz silnika, żeby ten rower mógł się prowadzić jak najbardziej naturalnie. Canion zdecydował się jednak dokonać tutaj pewnych aktualizacji, jeśli chodzi o geometrię, która ma być odpowiedzią tak naprawdę na to, że mamy tutaj do czynienia z e-bike'iem. Z jednej strony zatem zwiększono bazę kół o 24 mm względem analogowego odpowiednika, zwiększono właśnie bazę kół, która z jednej strony ma poprawiać stabilność prowadzenia, a z drugiej strony miała pozwolić na wygospodarowanie większej ilości miejsca na szeroką oponę. Jeśli chodzi o inne aktualizacje w geometrii, warto wspomnieć o tym, że Grail On względem klasycznego modelu posiada nieco wyższy stack, a więc tutaj ustawia nas w pozycji bardziej wyprostowanej, a także delikatnie zmniejszono tutaj reach, a więc ustawia nas też w bardziej zwartej pozycji. Zdecydowanie w Grailu On pozycja na rowerze należy do tych bardziej komfortowych, co na pewno spodoba się bardziej rekreacyjnie i turystycznie nastawionym rowerzystom i nie ma co ukrywać. Naszym zdaniem tego typu e-gravele są dedykowane właśnie przede wszystkim dla osób, które poszukują roweru do komfortowej jazdy i długodystansowych wycieczek. Zasadniczo powinniśmy wyjść jednak od informacji, że rama Graila On to oczywiście model w pełni zbudowany z włókna węglowego. Natomiast Canion, żeby te włókno węglowe wytrzymało nieco większe przeciążenia wynikające z faktu bycia e-bike'iem, zastosował tutaj w specyficznych miejscach zdecydowanie powiększone rury ramy. Według doniesień producenta w specyficznych miejscach, które podlegają większym przeciążeniom ze względu na zastosowanie silnika, ścianki ramy posiadają nawet 4 mm grubości. Wspomnieliśmy już sobie o tym, że pozycja na Grailu On jest bardziej komfortowa niż na jego analogowym odpowiedniku, a w tym miejscu dochodzimy sobie do elementów wyposażenia, które również mają wpływać na poprawę komfortu jazdy na tym rowerze. Na pewno już na pierwszy rzut oka wielu z Was zwróciło uwagę na ten osobliwy kokpit w Grailu On. Dokładnie taką samą kierownicę spotykamy też w klasycznych Grailach. Więc co warto wiedzieć o tej konstrukcji?
Na początku warto sobie wspomnieć, że ten kokpit zasadniczo w żadnym stopniu nie wpływa na pozycję zajmowaną na kierownicy, nie podnosi jej, bo jak pewnie zauważyliście, tutaj mostek w Grailu On biegnie w jednej linii z górną rurą, a więc nie jest podniesiony tak jak w klasycznych konstrukcjach nad górną rurę, a więc jadąc tutaj w górnym chwycie spokojnie osiągamy taką pozycję jak na klasycznym rowerze. Ten kokpit zastosowany przez Canyona, nazywany CP07, ma zasadniczo dwie funkcje. Przede wszystkim w jego górnej partii, a więc na tym górnym płacie, jadąc w górnym chwycie, kokpit ma znacząco wybierać nierówności, oszczędzając jednocześnie nasze nadgarstki podczas jazdy na wszelkiego rodzaju nierównościach. Kokpit w tej górnej strefie jest spłaszczony, co ma właśnie pozwalać na jego uginanie się, co oczywiście też wspiera fakt tego, że mamy tutaj kokpit z włókna węglowego. Z drugiej strony jego boczne partie mają zapewniać dużą sztywność prowadzenia, więc sztywność, która przekłada się tak naprawdę na precyzję prowadzenia. I faktycznie te boczne strefy są bardzo sztywne, a co nam się podoba, ten chwyt jest również ergonomiczny, bo znajdziemy tutaj po prostu takie fajne podparcie dla kciuka, którego nie znajdziemy w innych kokpitach, tych bardziej tradycyjnych konstrukcjach. Idąc dalej, spotykamy kolejny element, który ma wpływać na wybieranie nierówności w Grailu On, a więc sztycę, którą Canyon oznacza symbolem S15. Ten element znany jest już z innych konstrukcji Canyona od dobrych kilku sezonów. Sztyca zbudowana z włókna węglowego ma tutaj taką dwuczęściową konstrukcję, coś na wzór resora piórowego i po prostu amortyzować takie drobne nierówności. I jako trzeci element, który wpływa na poprawę komfortu w Grailu On, wspomnielibyśmy o oponach. Otóż Canyon już seryjnie swoją E-szutrówkę stawia na bardzo szerokich, jak na ten segment, oponach o szerokości aż 50 mm, które z jednej strony po zalaniu mlekiem i potraktowaniu nieco mniejszym ciśnieniem pozwalają właśnie zwiększyć komfort jazdy, ale przede wszystkim wpływają znakomicie na poprawę trakcji tego roweru i tak naprawdę otwierają go na możliwość jazdy w cięższym terenie, w jakimś takim bardziej kopnym piasku, w bardziej grząskim błocie. W takim terenie Grail On powinien sobie poradzić. Natomiast trzeba pamiętać, że te szerokie opony przede wszystkim wspierają nas w okiełznaniu nieco większej masy tego roweru. W tym miejscu dochodzimy do systemu wspomagania, który Canyon zastosował w swoim Grailu On, bo tak naprawdę ten element wpływa na charakter całego roweru. Otóż na rynku obecnie pojawia się coraz więcej e-bike'ów na 28-calowym kole z kierownicą typu baranek, natomiast producenci naszym zdaniem mogą wybierać tutaj dwie drogi. Albo stawiają na zdecydowanie lekkie gravelówki czy szosówki ze wspomaganiem, albo idą w nieco cięższe konstrukcje, które cechować się będą większym zasięgiem i większą energią czy momentem obrotowym. Canyon wybrał tą drugą drogę i w Grailu On postawił na system wspomagania od Boscha. Dokładnie mówiąc, mamy tutaj jednostkę Performance Line CX generacji 4, a więc silnik, który pierwotnie został pomyślany z myślą o stosowaniu w górskich rowerach elektrycznych. Mamy tutaj zatem z urzędu moment obrotowy na poziomie 85 Nm, a więc bardzo dużo. Ten moment obrotowy spokojnie radzi sobie z najcięższymi ściankami właśnie w przypadku zastosowań w górskich rowerach elektrycznych, a więc tutaj w Grailu również pokazuje bardzo dużą dynamikę działania i to właśnie w Grailu On od początku czuć. Mówiąc kolokwialnie, ten silnik idzie mocno od samego początku, od pierwszego depnięcia w korby czujemy mocne dawkowanie energii. Mowa oczywiście o dawkowaniu energii w tym najmocniejszym programie wspomagania, czyli w programie Turbo, bo w tych niższych wspomaganiach, takich jak Eco czy Sport, tutaj system Boscha dawkuje energię bardziej subtelnie.
Z drugiej strony w kanionie spotykamy bardzo dużą jak na e-gravela pojemność baterii, która wynosi 500 Wh. Ponownie jest to wartość spotykana przede wszystkim w górskich rowerach elektrycznych i z jednej strony oczywiście podnosi masę całego roweru, ale z drugiej wpływa na jeden z największych atutów Graila On, a więc na zasięg na jednym ładowaniu. W tych niższych trybach wspomagania Grail On spokojnie przejedzie ze wspomaganiem około 120 czy nawet więcej kilometrów, a więc można ten rower traktować jako godnego kandydata do długodystansowych wycieczek. Nawet jeśli nasze nogi nie pozwolą na pokonanie tak długiego dystansu, Grail On zdecydowanie nam w tym pomoże. Jak wspominaliśmy, minusem postawienia na tego typu system wspomagania jest większa masa. Chociażby silnik waży tutaj 2,9 kg, co jest wynikiem zdecydowanie średnim i przekłada się na całkowitą masę roweru, która w przypadku Graila On w rozmiarze M wynosi 16,7 kg. Oczywiście tej masy raczej nie poczujemy, kiedy system wspomagania działa. Wtedy Grail On zdecydowanie daje nam dużo dynamiki prowadzenia i tak naprawdę jest przedłużeniem naszej mocy. Naprawdę wdzięcznie dawkuje tą energię i nie ma się o co martwić, że jakkolwiek ta masa będzie nam przeszkadzała. Natomiast na pewno odczujemy ją, kiedy system wspomagania się wyłączy, czy bateria się nam rozładuje. Warto wspomnieć o tym, że silnik Boscha nie stawia tutaj oporu, więc spokojnie dojedziemy do domu, czy zakończymy naszą wycieczkę. Natomiast w tym przypadku trzeba będzie wziąć na swoje barki tą wspomnianą nieco większą masę. Dlatego sami musicie sobie odpowiedzieć, czego oczekujecie od tego typu konstrukcji. Czy mniejszego zasięgu wspomagania, czy zdecydowanie większego zasięgu wspomagania i większej mocy kosztem nieco większej masy całości. Nie ma co ukrywać, że większość osób gravele pokochała za ich uniwersalność i traktuje tego typu rowery z jednej strony jako modele użytkowe do codziennej jazdy chociażby po mieście, natomiast z drugiej strony traktuje tego typu rowery jako modele wyprawowe. No i właśnie, pewnie wielu z Was zastanawia się, na ile Grail On pozwala tutaj na przymocowanie jakiegoś dodatkowego wyposażenia, chociażby w postaci bagażników czy błotników. No i właśnie, Canyon Grail co prawda nie pozwala na przykręcenie stałych bagażników z przodu czy z tyłu, natomiast w kooperacji z marką Topic stworzył serię dedykowanych saków bikepackingowych właśnie do tego modelu oraz do modelu Grail, a więc spokojnie na tym rowerze możemy odbyć wyprawę z lekkimi bikepackingowymi sakwami. Z drugiej strony Canyon właśnie specjalnie do tego modelu stworzył dedykowane pełne błotniki. Możecie je zobaczyć na oficjalnej stronie producenta. A te dedykowane błotniki przykręcamy do specjalnych otworów, które zostały zlokalizowane wewnątrz widelca oraz tylnych widełek tylnego trójkąta. Canyon ze względu na swój model sprzedaży oparty o stronę internetową słynie z bardzo dobrego stosunku ceny do jakości zastosowanych podzespołów i podobnie jest w Grailu On. Otóż na pierwszy rzut oka cena tego modelu na poziomie 26 000 złotych może niektórych przestraszyć. Natomiast jeśli porównacie sobie to, co Canyon oferuje w tym budżecie względem innych producentów, ta kwota wydaje się już naprawdę całkiem sensowna. Dlatego na koniec powiemy sobie kilka słów o najważniejszych elementach wyposażenia. Wspominaliśmy o oponach. Mamy tutaj gumy o szerokości aż 50 mm, to jest o 10 mm więcej niż w klasycznym Grailu. Te opony dostarczył niemiecki producent Schwalbe i zostały one założone na sprawdzony zestaw dedykowany do e-bike'ów, które dostarczył inny renomowany producent, a więc szwajcarski DT Swiss. Jeśli chodzi o napęd, spotkamy tutaj konfigurację biegów 1x11 z tylną przerzutką z grupy Shimano GRX serii RX 812. Na plus zdecydowanie zaliczamy to, jak mocno ta przerzutka stabilizuje łańcuch podczas jazdy na wertepach, co właśnie w każdym gravelu mocno się przydaje. Przerzutka zmienia biegi na kasecie pochodzącej z grupy Shimano XT, a więc z grupy górskiej, o rozpiętości 11,42, co w parze z korbą o zębatce z ilością zębów 44
pozwala uzyskać bardzo szerokie spektrum przełożeń, które z jednej strony poradzi sobie w terenie, a z drugiej strony pozwoli na szybką jazdę w terenie płaskim. Całość tego wyposażenia dopełniają oczywiście hamulce hydrauliczne od Shimano, również pochodzące z grupy GRX. Już wielokrotnie chwaliliśmy produkty hydrauliczne Shimano za bardzo dobrą jakość pracy, za dużą siłę hamowania i za świetną modulację tej siły, także w tych aspektach zdecydowanie nie ma się do czego przyczepić. Jak zwykle, jeśli podobało się Wam to wideo, proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, a jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kanionie Grail wersji 8.0, zapraszamy Was do lektury na portalu bikeworld.pl. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.